Cześć. Dzisiaj kompletny film z przebudowy hulajnogi elektrycznej. Zamontujemy do niej zestaw akumulatorów od elektronarzędzi, sprawdzimy realny zasięg, sprawdzimy moc, a następnie ją podniesiemy. Kupiłem hulajnogę, która stała kilka lat nieużywana. Bateria to kompletny trup. Po pełnym naładowaniu udało mi się na niej zrobić niecały 1 km. Postanowiłem potraktować to jako eksperyment. Nigdy nie miałem żadnej hulajnogi elektrycznej. Ja nie wiem, czy silnik o mocy 500 W do normalnego przemieszczania się to dużo czy mało. Nie wiem, jak często będę z niej korzystał. Zwykle potrzebuję zabrać ze sobą dużo narzędzi, więc nie ma szans, że zastąpi mi samochód. Zakładam bardziej jeden wyjazd w tygodniu. Tutaj mam na przykład wkrętarkę, która potrzebuje jednej baterii. Mam również piłę, która potrzebuje dwóch. Buduję wozidło elektryczne wyposażone w 24V silnik, a hulajnoga ma 48V baterię zamkniętą w metalowym podejście. Jej szybki demontaż jest niemożliwy, a napięcie oraz gabaryty nie pozwalają na zastosowanie w innych maszynach. Dlatego postanowiłem dostosować hulajnogę do zasilania z baterii do elektronarzędzi. Ja korzystam z akumulatorów Einhella. Są stosunkowo tanie i co ważne mają wbudowany BMS, który odetnie zasilanie w razie konieczności. Dodatkowo sam producent dopuszcza je do pracy w systemie szeregowym. Łącząc dwie naładowane do pełna baterie uzyskamy 42V. To wynik o 12V niższy od oryginalnego akumulatora. Miałem nadzieję, że sterownik hulajnogi jest uniwersalny, sam wykryje zmiany i będzie mógł pracować z niższym napięciem. No niestety nie. Na wyświetlaczu co prawda można wybrać napięcie baterii, ale nie wpływa to na sterownik. Dla tych, którzy nie siedzą w temacie, wyjaśnię szybko, na czym polega problem ze zmianą napięcia akumulatora. Bateria składa się z połączonych ze sobą ogniw litowo-jonowych w standardzie 18650. Naładowane ogniwo ma napięcie 4,2 V, a w tej konkretnej hulajnodze mamy 13 takich ogniw połączonych szeregowo. Oprócz tego 4 takie sekcje są połączone równolegle, co daje nam łącznie 52 ogniwa. Uzyskujemy tym samym napięcie maksymalne 54,6 V. Minimalne napięcie ogniwa to około 3 V, co daje nam napięcie odcięcia 39 V. Baterie do elektronarzędzi mają 5 ogniw szeregowo, co daje 21 V, czyli przy dwóch sztukach osiągniemy 42V przy pełnym naładowaniu oraz 30V przy rozładowanym pakiecie. W takim scenariuszu na oryginalnym sterowniku hulajnoga pracowałaby tylko w wąskim zakresie 3V od 42 do 39. Później sterownik odetnie zasilanie. Musiałem kupić nowy sterownik, który zaprojektowany został do pracy z 36V baterią. Znaczy, musiałbym kupić, bo go nie kupiłem. Jest inny sposób. Sterownik musi jakoś sprawdzić, czy napięcie baterii mieści się w określonych widełkach. Nie robi tego bezpośrednio, w sensie do procesora nie idzie wprost główna linia zasilania. Zamiast tego na płytce znajduje się zbudowany z dwóch rezystorów dzielnik napięcia. Właśnie to wynikowe napięcie jest sprawdzane. Musimy więc zmienić jeden z rezystorów, tak żeby sterownik nie zobaczył różnicy pomimo zmiany baterii. Pierwszy rezystor ma 55 kΩ, drugi 3 kΩ. Porobiłem jakieś tam swoje obliczenia, wyszło mi mniej więcej, że powinienem celować w dołożenie rezystora 100 do 120 kΩ. Na całe szczęście kilka miesięcy wcześniej kupiłem to. Według zapewnień producenta pojedyncza bateria może dać do 900 W, czyli 42 A przy zwarciu. Wolałem nie ryzykować. Podłączyłem sterownik do przetwornicy Step Up, którą zasiliłem z zasilacza serwisowego. Nie mogłem zrobić tego bezpośrednio, bo jego maksymalne napięcie to 30V. Mamy 44V na zasilaniu, to jest znacząco więcej niż będę mógł podać z dwóch baterii od wkrętarki. I Przy
Przy pierwszej próbie silnik ruszył, ale odcięcie było za wysoko. Ostatecznie metodą prób i błędów dobrałem odpowiedni rezystor, a jego wartość wyniosła 150 kΩ. Połączenie zabezpieczyłem solder maską i przy okazji wymieniłem pastę termoprzewodzącą. Skoro mamy już działający sprzęt, przejdźmy do mocowania akumulatorów. Hulajnogę zeskanowałem skanerem 3D i na tej podstawie zaprojektowałem uchwyt. Dla montażu baterii poświęciłem możliwość składania hulajnogi. Dla mnie to bez znaczenia, zresztą mechanizm jest zacięty. Miejsca starczyło na zamocowanie 2 baterii z każdej strony. Na AliExpress kupiłem konektory do baterii, to chyba system Makity. Do podłączenia użyłem przewodu 6 mm², co przy 20 A sterowniku powinno wystarczyć. Złożyłem wszystko, zresetowałem licznik i zrobiłem oszałamiające 6 km. Hulajnoga nie jest już dostępna w sprzedaży i mam pewien problem z jej identyfikacją. Na sztycy mamy logo Ironread i ów producent ma model M4 Pro, jednak posiada on silnik 800 W, a moja hulajnoga ma nalepkę Kukirin M4 Pro 500 W. Zamawiałem jednak nowe klocki hamulcowe i te od Kukirina nie pasowały. Więc zakładamy, że to wersja M4 Pro 800 W. Zresztą tak naprawdę to bez większego znaczenia, potrzebuję tylko jakiegoś punktu odniesienia. Oryginalna bateria według opisu na Geekbuying ma 12,5 Ah i pozwala na przejechanie do 30 km. Moja ma 8 Ah, ale chwila, bo mamy inne napięcie. Akumulator oryginalny ma 12,5 Ah przy 48 V napięcia nominalnego, co daje pojemność wynoszącą 600 Wh. Ja mam 8 Ah razy 36 V, co daje nam 288 Wh. Czyli moja hulajnoga powinna na tym pakiecie zrobić około 14 km, a nie 6. Problemem jest też fakt, że nie wiem ile realnie moje baterie mają pojemności i najwyższy czas to zmienić. Kupiłem tester akumulatorów, który precyzyjnie powie w jakiej są one kondycji. Pamiętajcie, że łączę je nie tylko szeregowo, ale też równolegle. Jeżeli po jednej stronie dam nowe baterie, a po drugiej stare, to jedna sekcja rozładuje się wcześniej i BMS odłączy zasilanie. Łącznie mam 9 akumulatorów, wszystkie kupiłem jako uszkodzone. Obciążenie ustawiłem na 5 A, co daje około 100 W. Ponieważ mam 2 baterie równolegle, to daje łącznie 10 A, czyli test robię przy połowie maksymalnego obciążenia sterownika. Z 9 baterii wytypowałem 4 w najlepszej kondycji, mają one pojemność od 3,5 do 3,8 Ah. Po zmianie akumulatorów zasięg hulajnogi wyniósł 13 km. Jest to już akceptowalny dla mnie wynik, zważywszy, że mogę mieć drugi zestaw akumulatorów w plecaku. Maksymalna prędkość spadła z deklarowanych 405 km/h do 41. Jest to wynik spadku napięcia i nie za bardzo da się coś z tym zrobić. Pozostaje jeszcze ostatnia sprawa. Moc. Pewnie zauważyliście wystający czerwony kabel. W tym miejscu kiedyś będzie hebel odcinający zasilanie, natomiast w tej chwili to idealne miejsce do podłączenia miernika cęgowego. Dzięki niemu wiem, że maksymalny prąd, jaki pobiera sterownik, to 21 A. 21 razy maksymalne napięcie oryginalnego pakietu, czyli 54,6 V, daje nam 1146 W. Natomiast po obniżeniu napięcia mamy 42 V razy 21, czyli 882 W. Moja modyfikacja zabrała nam aż 264 W. Żeby odrobić straty, potrzebujemy, żeby sterownik puścił na silnik nie 21, a 27 A. Każda z baterii może oddać po 900 W, więc o zapas mocy się nie martwił.
Zanim jednak zabrałem się za podnoszenie mocy, zrobiłem remont zawieszenia, przesmarowałem łożysko kierownicy, rozebrałem przedni widelec, pokasowałem luzy i wymieniłem klocki hamulcowe. Ponownie rozebrałem sterownik. Widzicie te dwa niepozorne pręty? To właśnie dzięki nim sterownik wie, jaki prąd przez niego przepływa. Mierzy minimalne spadki napięcia i na tej podstawie dokonuje obliczeń. Jeżeli zmniejszymy opór, oszukamy sterownik. Ja dolutowałem tutaj miedziany drut od instalacji elektrycznej. Złożyłem wszystko i wskaźnik zatrzymał się na 56 A. Przy w pełni naładowanej baterii daje to ponad 2 kW. Oczywiście taka jazda skończy się spaleniem sterownika lub silnika, ale ukryte menu wyświetlacza daje nam możliwość zmniejszenia mocy nałożenia kagańca na sterownik. W zakresie od 2 do 100% możemy regulować moc. O ile temperaturę silnika mogły zmierzyć orientacyjnie dłonią, tak sterownik jest szczelnie zamknięty w metalowej obudowie. Dodatkowo przez pozbycie się baterii ma teraz miejsce, żeby spokojnie się obijać o ściany. Wydrukowałem mocowanie wyposażone w wentylator, który aktywnie chłodzi cały sterownik. Dziękuję nielicznym za wytrwanie do końca. Pamiętajcie, że ten film nie jest poradnikiem, a przedstawieniem eksperymentu. Jeżeli interesują Cię takie tematy, zachęcam do subskrypcji i zostawienia komentarza. Trzymajcie się.